już, jak tworzyć proste pytania zagnieżdżone. Zobaczyliśmy to na przykładzie tego tekstu, natomiast pytania zagnieżdżone mają jeszcze sporo dodatkowych funkcji. Wejdźmy sobie ponownie w edycję tego pytania i pierwsza rzecz, którą możemy dodać do tej podstawowej formy tych pytań, to jest na przykład informacja zwrotna. Powiedzmy, że mamy to pytanie zagnieżdżone typu wyboru, czyli studenci mają kilka szczytów, rysy, Giewont, Gerlach, Świnica i z nich mają wskazać jeden będący poprawną odpowiedzią, czyli Gerlach. Ale jeśli na przykład wskażą omyłkowo rysy, ponieważ mogą odnieść wrażenie, że chodzi o najwyższy szczyt polskich Tatr, to wtedy możemy studentom dopisać do takiej opcji informację zwrotną. Informację zwrotną do opcji dopisuje się za pomocą znaku hash i po tym znaku możemy wpisać to, co ma zostać studentowi wyświetlone, jeśli wybierze tą opcję, czyli mylisz się, rysy są najwyższe jedynie w polskiej części Tatr. I w ten sposób możemy dopisać informację zwrotną oczywiście również do pozostałych opcji, czyli Giewont, Świnica jako opcje błędne, ale też do opcji poprawnej, czyli do opcji Gerlach. Również możemy dopisać informację zwrotną po znaku hash, potwierdzającą, że tak, masz rację, wskazałeś poprawną odpowiedź. Tak samo możemy wpisywać informację zwrotną do pytań typu krótka odpowiedź. Czyli powiedzmy, gdybyśmy mieli w tym miejscu stworzyć dodatkowe pytanie typu krótka odpowiedź, czyli dla przypomnienia, pytanie tworzymy w taki sposób, że ujmujemy je w nawiasy klamrowe, następnie piszemy wartość punktową za to pytanie, czyli na przykład 1, następnie pomiędzy dwoma dwukropkami wpisujemy rodzaj pytania zagnieżdżonego, czyli short answer SA, czyli krótka odpowiedź i wskazujemy, że poprawna odpowiedź to jest bielskie. Ale jeśli spodziewamy się, że niektórzy studenci mogą przez analogię, skoro Tatry Wschodnie dzielą się na Tatry Wysokie i Tatry i tu mają wpisać jakąś odpowiedź, to mogą pomyśleć, że być może chodzi o Tatry Niskie. Więc możemy przewidzieć tutaj, czyli po tyldzie wpisujemy również inną odpowiedź, na przykład niskie. Ta odpowiedź nie będzie uznana za prawidłową, ale po znaku hash możemy wpisać informację zwrotną. Mylisz się. I podobnie możemy dopisać tak naprawdę informację zwrotną do każdej innej odpowiedzi, którą student tutaj wpisze. Nawet nie musimy tych odpowiedzi przewidywać. Czyli do odpowiedzi niskie dopisujemy konkretną informację zwrotną. Mylisz się, nie chodzi o Tatry Niskie, ale również po tyldzie możemy dopisać znak gwiazdki, który będzie oznaczał, że jakakolwiek inna odpowiedź wpisana przez studenta, inna niż bielskie, która jest poprawną odpowiedzią, i inna niż niskie, która jest błędną odpowiedzią, jakakolwiek inna odpowiedź wpisana przez studenta będzie traktowana oczywiście jako błędna i po jej udzieleniu student zobaczy informację zwrotną, po prostu mylisz się. Czyli najpierw wpisujemy tyldę, żeby wprowadzić kolejny wariant odpowiedzi, następnie wpisujemy znak gwiazdki, żeby wprowadzić dowolną odpowiedź, hash i rozpoczynamy informację zwrotną. I zapisujemy nasze pytanie, ale uwaga, skoro to pytanie tworzyliśmy wcześniej i we wcześniejszej wersji miało ono zagnieżdżone w sobie dwa pytania, a w tej chwili dodajemy trzecie pytanie, to musimy jeszcze tylko potwierdzić, że faktycznie chcemy to pytanie zmodyfikować, dodając do niego
kolejne pytanie zagnieżdżone. I zapisujemy zmiany i zauważmy też, że ta zmiana już nie pociągnęła za sobą zmiany punktacji, więc w tej chwili ręcznie będziemy musieli zmienić tutaj punktację na 3 punkty, ponieważ dodaliśmy w tym tekście dodatkowe pytanie zagnieżdżone. Kolejną przydatną opcją w pytaniach zagnieżdżonych jest możliwość zróżnicowania wielkości liter. Oczywiście dotyczy to pytań zagnieżdżonych typu krótka odpowiedź, czyli na przykład w przypadku tego pytania studentowi zostanie uznana odpowiedź zachodnie, niezależnie od tego, czy student wpisze tę odpowiedź z wielkiej litery, czy nie. Natomiast gdyby nam zależało na tym, żeby student faktycznie wpisał konkretnie to słowo i koniecznie, żeby zapisał je wielką literą, to wtedy wystarczy, że do oznaczenia SA, czyli short answer, krótka odpowiedź, dodamy literę również dużą C. Będzie to oznaczało, że jest ta odpowiedź case sensitive z języka angielskiego, czyli wyczulona na wielkość liter. I po dodaniu takiego oznaczenia to pytanie zagnieżdżone uzna za poprawną odpowiedź tylko wtedy, jeśli student wpisze słowo zachodnie wielką literą. Pierwsza litera musi być wielka, pozostałe muszą być małe. Czyli musi się zgadzać wielkość liter. I dodatkowa rzecz, którą w tym momencie możemy wprowadzić, to na przykład możemy również wprowadzić alternatywną odpowiedź, czyli słowo zachodnie wpisane z małej litery i wtedy taką odpowiedź uznać jako odpowiedź częściowo poprawną. Żeby jakiś tekst wpisany przez studenta uznać za częściowo poprawny, musimy po tyldzie, a przed tym tekstem wprowadzić wartość procentową, tylko uwaga, nie piszemy po prostu 50%, ale piszemy procent 50%. I w tym momencie, kiedy zapiszemy zmiany w tym naszym pytaniu, to student, jeśli w tym miejscu wpisze słowo zachodnie wielką literą, to dostanie cały punkt, a jeśli wpisze tutaj słowo zachodnie małą literą, dostanie zaledwie pół punkta. Kolejna ciekawa opcja w pytaniach zagnieżdżonych to możliwość zróżnicowania wyglądu pytań zagnieżdżonych typu wielokrotnej odpowiedzi, czy właściwie pojedynczego wyboru. Dodajmy sobie do tego naszego tekstu dodatkowe zdanie. Są częścią i teraz chcemy, żeby studenci wybrali, czyli tworzymy pytanie zagnieżdżone typu pytanie wyboru. Powiększę może, żeby dobrze było widać. Tatry są częścią. Wpisujemy nawias klamrowy, wewnątrz wartość punktową, pomiędzy dwukropkami wpisujemy MC, czyli multi choice i wpisujemy kolejne opcje Sudetów, tylda, Karpat, tylda, Alp i oczywiście Tatry są częścią Karpat, więc wpisujemy przed słowem Karpat znak równości. I standardowo takie pytanie, kiedy zapiszemy zmiany i oczywiście potwierdzimy, że faktycznie jesteśmy świadomi, że dodajemy kolejne pytanie zagnieżdżone w tym tekście, to takie pytanie będzie wyglądało w sposób standardowy, czyli będzie lista rozwijana. Natomiast wystarczy, że do tego kodu MC dodamy literę H i wtedy, uwaga, to nasze pytanie będzie już wyglądało w taki sposób. Tatry są częścią Sudetów, Karpat, Alp, czyli studenci widzą od razu wszystkie 3 słowa i mogą wybrać jedno z nich. Litera H oznacza horizontal z języka angielskiego, czyli poziomo. Te opcje będą ułożone poziomo. No i analogicznie, jeśli zamiast litery H
w tym miejscu wpiszemy literę V, to wtedy będziemy mieli to samo pytanie w układzie wertykalnym, czyli Tatry są częścią i widzimy Sudetów, Karpat, Alp, ale tym razem te opcje są jedna pod drugą. Jeszcze inną, zapewne często wykorzystywaną funkcją pytań zagnieżdżonych, a konkretnie pytań zagnieżdżonych typu wyboru, będzie mieszanie opcji. Zauważmy, że tutaj te słowa, które są wyświetlane, czy to w liście rozwijanej, czy w układzie horyzontalnym albo wertykalnym, zawsze te słowa do wyboru są wyświetlane w takiej samej kolejności, w jakiej zostały przez nas wprowadzone podczas edycji tego pytania. Natomiast wystarczy, że podczas edycji pytania do kodu naszego pytania, czyli tak jak tutaj mamy MC, czyli multi-choice, jeśli dodamy literę S, to wtedy będzie to oznaczało, że te opcje mają być mieszane. S z angielskiego oznacza shuffle. I analogicznie, jeśli mamy wersję pytania w układzie horyzontalnym lub wertykalnym, to też jeżeli na końcu dodamy opcję S, to również te opcje będą mieszane, czyli nie będą zawsze w kolejności Sudetów, Karpat, Alp, tylko będzie ta kolejność różna w zależności od tego, kiedy student wyświetla. Przy każdym wyświetleniu będzie troszkę inaczej, czyli mamy teraz Karpat, Alp, Sudetów. A w tym miejscu też mamy Rysy, Gerlach, Świnica, Giewont, też troszkę inna kolejność. I jeszcze jedna opcja pytań zagnieżdżonych, mianowicie możliwość tworzenia zagnieżdżonych pytań typu wyboru, ale wielokrotnego. Się na terenie dwukropek i tutaj chcemy wpisać kilka państw i studenci mają zaznaczać, na terenie których państw znajdują się Tatry. Czyli znowu tworzymy pytanie zagnieżdżone wpisując nawias klamrowy, następnie liczbę punktów przewidzianych za to pytanie. Tym razem będą to 2 punkty, ponieważ studenci będą musieli zaznaczyć 2 kraje. Wprowadzamy następnie rodzaj pytania, czyli MR. Tym razem to oznacza multi-response, czyli wielokrotny wybór. I wprowadzamy kolejne nazwy państw, tak? Czyli Polski, tylda, Czech, tylda, Słowacji, tylda i na przykład Ukrainy. I mamy 4 opcje do wyboru. Oczywiście musimy wskazać, które z tych opcji są poprawne, ale żeby pytanie było uznane za całkowicie poprawne, student musi wskazać oba państwa, gdzie znajdują się Tatry, czyli zarówno Polskę, jak i Słowację. Więc przy Polsce wstawiamy 50%, pamiętając oczywiście o tym, że musimy napisać procent 50% i tak samo piszemy w przypadku Słowacji. Procent 50%. Natomiast w przypadku Czech i Ukrainy piszemy procent minus 50%. I tak samo Ukraina. Procent minus 50%. Oczywiście te punkty ujemne musimy wprowadzić za błędne opcje po to, żeby uniknąć sytuacji, że student po prostu zaznaczy wszystkie 4 państwa i uzyska 100% punktów przewidzianych za to pytanie. I kiedy zapiszemy zmiany w tym pytaniu, oczywiście potwierdzając, że tak, jesteśmy świadomi, że do tego tekstu dodajemy kolejne pytanie zagnieżdżone i w podglądzie tego pytania widzimy, Tatry znajdują się na terenie. Jest to pytanie wyboru wielokrotnego, czyli student może zaznaczyć więcej niż jedną opcję. Przy czym do tego typu pytania również możemy zastosować warianty układu horyzontalnego, czyli możemy to pytanie ustawić w układzie poziomym
I również możemy do tego rodzaju pytania dodać opcję mieszania tych państw. I kiedy zapiszemy zmiany, to zobaczymy to nasze pytanie w układzie horyzontalnym i kolejność tych państw będzie zawsze w innym układzie wyświetlana.